Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Trzykrotny papież i za każdym razem bardziej skandaliczny. Kim był człowiek, którego nazwano diabłem w skórze namiestnika Chrystusa? Dziś przeniesiemy się do czasów, gdy tron Piotrowy nie był ostoją świętości, lecz areną politycznych rozgrywek, korupcji i bezwzględnej walki o władzę. Cofnijmy się do XI wieku, epoki ciemnej dla Kościoła, ale fascynującej z punktu widzenia historyka. Naszym bohaterem będzie jeden z najbardziej kontrowersyjnych papieży w dziejach – Benedykt IX. To nie był papież z legend o świętych. To był człowiek, który trzykrotnie obejmował tron Piotrowy, a jego życie bardziej przypominało losy degenerata niż namiestnika Chrystusa na ziemi. Skandale, oskarżenia o orgię, symonię, a nawet o sprzedaż samego urzędu papieskiego. To nie fragment powieści sensacyjnej, to historia Kościoła. Czy rzeczywiście był takim potworem, jakim go przedstawiono? A może padł ofiarą bezwzględnej walki politycznej? Zanim przejdziemy do samego Benedykta IX, kilka słów o epoce. XI wiek to czas, w którym Kościół rzymski był niemal całkowicie podporządkowany lokalnym rodzinom arystokratycznym. Papiestwo stało się instytucją dziedziczną, nie w teorii, ale w praktyce. Najsilniejsze rzymskie rody traktowały Watykan jak własny majątek, obsadzając kolejne stanowiska swoimi krewnymi. Nie było mowy o duchowych powołaniach, liczyły się wpływy, pieniądze i władza. W tym właśnie świecie narodził się Teofiletto di Tuscolo, przyszły Benedykt IX. Pochodził z niezwykle wpływowego rodu hrabiów Tuscolum, którzy od pokoleń dzierżyli władzę w Rzymie. Jego ojciec Albrecht III był nieformalnym władcą miasta i zrobił wszystko, by zapewnić synowi najwyższe duchowe stanowisko. Dwaj wujowie Teofilatta, Benedykt VIII i Jan XIX również byli papieżami, co pokazuje, jak silnie ten ród kontrolował Kościół. Dzięki temu wsparciu około roku 1032 w wieku zaledwie 20 lat Teofiletto został wybrany papieżem. Jego wybór nie był wynikiem głębokiego życia duchowego, lecz efektem czystej kalkulacji politycznej i korupcji. Pontyfikat Benedykta IX od początku wzbudzał kontrowersje. Nie przejawiał on szczególnego zainteresowania sprawami Kościoła. Jego młody wiek, brak doświadczenia, a przede wszystkim upodobania do życia w luksusie i rozpusty czyniły go łatwym celem dla krytyków. Kronikarze, zarówno mu współcześni, jak i późniejsi, nie szczędzili mu oskarżeń. Petrus Damiani, jeden z najbardziej zaciekłych krytyków moralnego upadku Kościoła, pisał o Benedykcie IX z wyjątkową pogardą. Ten człowiek żył jak dzikie zwierzę, nie papież. Jego życie było plamą na całym Kościele. Był zbrukany każdą obrzydliwością. Damiani nazwał go diabłem w ludzkiej skórze. Benedykt IX miał organizować w pałacu papieskim uczty, które bardziej przypominały orgie niż spotkania duchowieństwa. Oskarżono go o gwałty, rozwiązłość, brutalność. Padły też dużo poważniejsze zarzuty. Niektórzy kronikarze sugerowali skłonności homoseksualne, a nawet i sadystyczne. Czy to wszystko było prawdą? Musimy pamiętać, że średniowieczne kroniki były pełne przesady, zwłaszcza gdy mowa o przeciwnikach politycznych. Wielu historyków uważa dziś, że chociaż Benedykt IX rzeczywiście nie był wzorem moralności, to część oskarżeń mogła być celowo wyolbrzymiona przez jego wrogów. W 1044 roku Rzymianie, mając już dość skandali i chaosu, wygnali papieża z miasta. Władzę objął przeciwnik jego rodu, Sylwester III. Benedykt nie złożył broni. W marcu 1045 roku wrócił do Rzymu i odzyskał tron. I tu nastąpił zwrot, który na zawsze zapisał się w historii Kościoła.
Benedykt IX sprzedał urząd papieski swojemu ojcu chrzestnemu, Janowi Gracjanowi, który został papieżem Grzegorzem VI. Powód? Rzekomo Benedykt IX chciał się ożenić. Kim była kobieta, dla której zrezygnował z najpotężniejszego stanowiska w chrześcijaństwie? Tego nie wiemy. Musiała być dla niego kimś naprawdę wyjątkowym, skoro porzucił tron Piotrowy. A może była to tylko zasłona dymna? Do ślubu nigdy nie doszło, a Benedykt IX znowu zapragnął zostać papieżem. Tymczasem nowy papież Grzegorz VI został oskarżony o symonię, czyli handel urządami duchownymi, i zmuszony do abdykacji. Cesarz Henryk III, który zbrojnie wkroczył do Italii, postanowił zrobić porządek z chaosem. Henryk był jednym z tych władców, którzy wierzyli, że władza świecka ma prawo przywracać porządek w kościele, jeśli ten pogrąża się w chaosie. W 1046 roku cesarz zwołał synod Sutri i bez wahania oczyścił tron Piotrowy z całej trójki rywalizujących papieży: Benedykta IX, Sylwestra III i Grzegorza VI. Ten moment uznaje się za początek końca tzw. ciemnego wieku papiestwa i zarazem wstęp do wielkiego ruchu odnowy Kościoła, reform gregoriańskich, które miały nadejść w kolejnych dekadach. Dla Benedykta IX nie było już miejsca w nowym porządku, w którym Kościół miał odzyskać moralną siłę i niezależność od arystokratycznych rodów. Nowym papieżem został Klemens II, Niemiec, który cieszył się poparciem cesarza. Niestety nie cieszył się długo swoją godnością, zmarł niespodziewanie w 1047 roku. Plotki mówiły o zatruciu. Palcem wskazano Benedykt IX. Tak po raz trzeci Teofiletto objął tron papieski, ale jego władza nie trwała długo. W 1048 roku cesarz ponownie wkroczył do Rzymu, usunął Benedykta IX i osadził na tronie Damazego II. Benedykt IX, pozbawiony wpływów, wycofał się do klasztoru w Grottaferrata. Wciąż rościł sobie prawo do papiestwa, ale nikt już nie traktował go poważnie. Według niektórych źródeł zmarł około 1055 roku, choć są też przekazy mówiące, że dożył nawet 1056 czy 1057 roku. Miał ponoć szukać pojednania z Kościołem i próbować odkupić swoje winy. Co więc myślicie o Benedykcie IX? Z pewnością był człowiekiem niegodnym urzędu, który sprawował. Czy rzeczywiście był aż tak zdeprawowany, jak twierdzili jego przeciwnicy? Dziś trudno oddzielić prawdę od propagandy. Jego pontyfikat przypadł na czas kryzysu moralnego i politycznego, gdy papieże byli zakładnikami możnych rodów, a Kościół pogrążony był w chaosie. Benedykt IX to symbol nie tylko osobistego upadku, ale i systemowego zepsucia instytucji, która miała być ostoją duchowości. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że historia Benedykta IX pozwoliła Wam lepiej zrozumieć, jak burzliwe były dzieje papiestwa. Czasem to nie święci stawali na czele Kościoła, lecz ludzie, których motywowały najniższe instynkty. Zapraszam do kolejnych odcinków, w których będziemy odkrywać kolejne tajemnice, skandale i zapomniane epizody z dziejów naszej cywilizacji. Jeśli podobał Ci się ten podcast, zachęcam do wsparcia mojej pracy. Dzięki Wam mogę tworzyć więcej historii, które naprawdę wciągają. Do usłyszenia.